Cześć moi drodzy, zapraszam do kolejnego filmiku z Total War Warhammer 3. Tym razem przygotowałem ranking frakcji ogólnych, na zasadzie, że nie dany lord, tylko po prostu dana frakcja. Jeśli chodzi o daną frakcję danego lorda, no to pojawi się tak naprawdę taki filmik dopiero po skończeniu 20 tur na poziomie legendarnym każdym bohaterem. Tutaj będziemy oceniać na zasadzie armii, startu, jaki możemy gdzieś tam osiągnąć, rozwoju jakby danej frakcji, danych miast. I po prostu też na moich doświadczeniach, jeśli chodzi o granie każdą frakcją, po każdą frakcją przechodziłem na poziomie bardzo trudnym lub legendarnym, więc też będę mógł się tam podzielić paroma ciekawostkami odnośnie każdej frakcji, więc to też może być traktowane jako taki trochę poradnik, bym powiedział, dla osób początkujących, nawet dla osób troszkę zaawansowanych, bo czasem gdzieś dużo gramy, czasem sobie nie zauważymy niektórych rzeczy, więc przejdźmy do rankingu. Na początek mamy zwierzoludzi. Jeśli chodzi o ranking, mamy S, A, B, C. Na górze mamy najlepszą frakcję, potem słabszą i najsłabszą. Na takiej zasadzie będziemy jakby ustalać ten ranking. Jeśli chodzi o frakcję zwierzoludzi, która jest dosyć ciekawą frakcją, nie posiadają oni za bardzo dobrych strzelców, nie posiadają też jakiej artylerii, ale posiadają bardzo dobre jednostki typu potwory, jakieś minotaury. Sam start jakby tą frakcją jest dosyć ciężki. Choć to też zależy, wiadomo, od poziomu trudności, ale to, że możemy sobie rekrutować, nie posiadamy utrzymania jednostek, to jest dużym na pewno plusem. Tym bardziej, że oni działają na zasadzie zasadzki, więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o zwierzoludzi, osobiście jak nimi grałem, mega dobrze mi się nimi grało. Jest to na pewno ciekawa frakcja. Jeśli chodzi o poziom trudności tej frakcji, uznałbym, że to jest raczej taki średni, ale to też jest zależne od poziomu, na jakim wybierzemy sobie poziom kampanii, więc ja bym ogólnie ich wrzucił do tieru S, z tego względu, że oni mają bardzo dobrych jakby bohaterów, bardzo dobry rozwój. Jeśli chodzi o zdobywanie jakichś tam punktów zniszczenia na takiej zasadzie, bardzo szybko możemy rozwinąć tak naprawdę drugą armię, a tak jak mówiłem, oni nie mają jakby żadnego utrzymania armii, więc no na pewno to jest bardzo fajna frakcja, bo nawet na wyższym poziomie trudności nie musimy gdzieś zwracać uwagi chociażby na kontrolę tych miast, co jest bardzo ważne. Więc wydaje mi się, że oni zdecydowanie zasługują na S tier, czyli po prostu na najwyższą jakby rangę. Z tego względu właśnie, jeśli podsumowując, jeśli chodzi o utrzymanie, nie ma tu żadnego problemu. Jeśli chodzi o regenerację armii, jest w miarę to szybkie. Bohaterów też posiadają bardzo dobrych, bo chociażby Minotaura albo mocnych czarodziei, więc ta frakcja na pewno nie zasługuje, wydaje mi się, że na tier niżej. Więc jeśli chodzi o zwierzoludzi, no to zostawiamy ich na S tierze. Kolejną frakcją mamy tak naprawdę demony chaosu, legiony chaosu, jak zwał, tak zwał. Jeśli chodzi o tą frakcję, no tutaj wydaje mi się, że na pewno S tier odpada, A tier wydaje mi się, że również. Z tego względu, że raczej dałbym ich do B tieru, z tego względu, że bardzo mają trudny początek gry. Jeśli chodzi o rozwój na przykład miasta, jest on bardzo powolny. Sam bohater jest bardzo fajny, bo możemy go rozbudowywać, możemy zmieniać mu itemy, ma cały jakby stos itemów, które możemy wymieniać. Idzie on sobie na przykład w ścieżkę nurglową, idzie sobie w ścieżkę kornową, jest bardzo duża mieszanka, jest też jako taka banda, którą możemy sobie też tam potem ulepszać. Wydaje mi się, że B tier będzie ok. Do C tieru, czyli tego najgorszego, bym go nie dał z prostego względu, że początek faktycznie ma on bardzo trudny, ale jeśli się troszkę rozwinie, to jest tak naprawdę mega nie do powstrzymania ta frakcja, bo też nimi przechodziłem i grało mi się nimi znakomicie. Początek był taki strasznie mozolny, ale wydaje mi się, że nie możemy też od razu wrzucać go do najgorszego tieru z względu, że początek miał naprawdę ciężki. Bo jeśli początek jest ciężki, a potem jest też w miarę ciężko, no to faktycznie wtedy ta jakby frakcja może odlecieć do tego gorszego tieru. Więc wydaje mi się, że B możemy spokojnie mu dać z tego względu, że on potem ma bardzo dobre regimenty do rekrutacji, ma bardzo mocne jednostki. Tym bardziej jeśli pójdziemy sobie na przykład w ścieżkę Korna, Nurgla czy tam Tenesza, to są naprawdę mega fajne jednostki. Jedynie co raczej bym nie szedł też w ścieżkę slaneszowej jakby drogi. Z tego względu, że jakoś nie za bardzo przepadam za jednostkami Slanesha. Też nimi gdzieś tam grywałem i nie są to jakieś wybitne jednostki. No tak, to jest też moje oczywiście zdanie, więc każdy może mieć też inne, więc też daj znać w komentarzu, co myślisz na przykład o niektórych frakcjach. Dobrze, więc jeśli chodzi o Legiony Demony Chaosu, zostają na tym stanowisku. Zatem teraz pomówmy trochę o Imperium. Jest to bardzo ciekawa frakcja. Ja osobiście mega za bardzo za nimi nie przepadam, ale to nie jest kwestia, że jakiś, nie wiem, po prostu mam do nich uraz, ale po prostu mi się nie podoba granie tą frakcją, ogólnie całym Imperium.
niezależne od bohatera. Jeśli chodzi o jednostki, na początku mamy no takie dosyć słabe te jednostki, nie ma tam jakichś wybitnie mocnych jednostek. Przeważnie jakąś, nie wiem, artylerię mamy, jedną jednostkę, jakąś kawalerię. Jeśli chodzi o ich rozwój, no to wydaje mi się, że jest taki pół na pół. Nie mogę powiedzieć, że jest wolny, ale też nie mogę powiedzieć, że jest szybki. Jeśli chodzi o późniejsze etapy rozwoju w kampaniach, no radzą sobie w miarę dobrze. Też to wszystko zależy od poziomu trudności, na jakim gramy i jakie zrobimy pierwsze kroki, ale osobiście nie dałbym ich ani do S, ani do A, z tego względu, że Imperium wydaje mi się strasznie słabe. Jest bardzo łatwo je skontrować, większość frakcji spokojnie sobie z nimi może poradzić. Imperium tak naprawdę broni się tylko tym, że ewentualnie jakąś w miarę dobrą ma kawalerię, ale to jest tak powiedzmy w miarę dobra. I tak samo artyleria. A jeśli chodzi o piechotę, no tylko gwardia elektorska jest w miarę dobra, a reszta tej piechoty wydaje mi się, że to jest po prostu taki jeden wielki szajs. Więc dam go na pewno do B tieru. Możecie też dać znać, co myślicie o Imperium, bo to jest taka bardzo początkowa frakcja. Fajnie gdzieś tam sobie nimi zagrać na początku, gdzieś tam się wczuć. Mają też nie też takich powiedzmy ciężkich tych wrogów na początku, więc tam sobie mogą poradzić nawet słabsze osoby, które dopiero zaczynają, więc też polecam im osobom tym właśnie początkującym sobie spróbować tą frakcją, na przykład zagrać Karlem Francem, bo no to jest wydaje mi się jeden z najmocniejszych tych bohaterów z Imperium. Więc jeśli chodzi o Imperium, to na pewno tyle, zostawiamy ich na B-tierze. Moi drodzy, przyszedł czas na elfy wysokiego rodu. Tutaj akurat mamy ikonkę Avelornu, ale to tam nie ma znaczenia, mówimy jakby ogólnikowo o tych frakcjach. Jeśli chodzi o elfy, no tutaj mam trochę mieszane uczucia. Oni są dosyć dobrzy, mają fajny powiedzmy w większości start. Jedynie co tutaj, do czego mógłbym się doczepić, no jakoś te jednostki i tych smoczych mi za bardzo nie podchodzą, ale one są naprawdę mocne, więc wydaje mi się, że tutaj o elfach nie ma co dużo mówić. Jeśli chodzi o rozwój, mają taki też na poziomie Imperium, tak mi się wydaje, że pół na pół. Umowy handlowe na pewno im dużo gdzieś tam dają na plus. Jeśli chodzi o jednostki startowe, też są nie najgorsze, bo mają na przykład dużo mocniejsze niż Imperium. Jeśli chodzi o artylerię, no to za bardzo u nich nie istnieje. Dałbym ich do ogólnie A, z tego względu, że na pewno są mocniejsi niż takie, nie wiem, demony, legiony chaosu czy tam Imperium, ale łatwo można ich skontrować, bo oni w większości się opierają gdzieś raczej na strzelcach, no może trochę tam powiedzmy tej kawalerii, jakiejś tej zwykłej piechoty. No na potwory to musimy tam znacznie poczekać, jakieś takie mocniejsze, więc na samym początku może być ciężko. Z tego względu też, że oni zaczynają blisko tych mrocznych elfów, oni toczą taką odwieczną wojnę tam. Więc jeśli chodzi o walkę z tymi mrocznymi elfami, może się tam różnie potoczyć. Więc osobom początkującym, no średnio bym to polecał na początek. No chyba, że mamy jakieś doświadczenie już w jakichś Total Warach, już jakieś gdzieś tam strategie strzeleckie mamy, no to ok. Ale wydaje mi się, że możemy dać ich do A tieru. No bo bohaterów, powiedzmy, że oni takich słabych za bardzo nie mają. Jeśli chodzi o takich zwykłych bohaterów, których możemy dorekrutować do Lorda, też mają dosyć ciekawych, więc wydaje mi się, że elfy zasługują ogólnie na A tier, elfy wysokiego rodu, więc tak je zostawimy. No i czas przyszedł na jaszczuro ludzi, no wydaje mi się, że jeśli chodzi o tą frakcję, no tutaj chyba bezkompromisowo dałbym ich do S tieru, z prostego względu, posiadają bardzo mocnych magów, bardzo mocnych bohaterów. Jeśli chodzi o rozwój, o kasę, jest on w miarę szybki. Początkowe jednostki, które gdzieś tam otrzymujemy w większości lordów są bardzo po prostu mocne. W większości mamy też potwora. No ale jeśli chodzi chociażby o samą magię jaszczuro ludzi, mają mega potężną. Tutaj nie ma wątpliwości co do tego. Jest to też, wydaje mi się, dobra taka frakcja, żeby na początek sobie nimi zagrać. Bo z tego co zauważyłem, nawet gdybyśmy grali na jakimś automacie, nie automacie, to bez problemu sobie poradzimy. Jest to frakcja, która jest pozytywna, więc jeśli chodzi o stosunki handlowe, no mamy duży plus, więc łatwo możemy gdzieś się z kimś tam dogadywać. Jeśli chodzi o kasę, mamy bardzo fajny rozwój budowli. I tak jak mówiłem na początku, oni mają dosyć szybki ten rozwój tej budowli. Jeśli chodzi o armię, nawet na tych najniższych budynkach już są dosyć mocne te jednostki, bo nie dość, że mają dosyć sporo życia, dosyć sporo pancerza, dużo siły broni,
No jeśli chodzi o strzeleckie jednostki, też bardzo duży wybór mamy, bo mamy tak naprawdę sporo potworów, mamy latające jednostki. No jednostek jest naprawdę sporo do wyboru. Też będę na pewno tworzył taki jakby tier wszystkich jakby frakcji danych jednostek od nich, na jakiejś zasadzie na przykład co są tam najlepsze. Więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o jaszczuro ludzi, no bezkonkurencyjnie raczej dałbym ich do S tieru, bo są po prostu mocni. Więc jeśli chodzi o jaszczurki, zostawiamy na S, z tego względu, że rozwój jest bardzo pozytywny, na pewno bohaterowie mega mocni, jednostki też są nie najgorsze i bardzo szybki mają rozwój tych jakby jednostek, więc zdecydowanie zasługują na S. Czas trochę porozmawiać o ograch. Jeśli chodzi o ogry, gdzie bym je w ogóle umieścił, no tutaj się trochę waham, bo jeśli chodzi o początek tych ogrów, no bywa różnie. No na pewno ciężko jest to, że jeśli musimy rozwijać jakieś lepsze jednostki, musimy budować te obozy, musimy je utrzymać. Jeśli chodzi o regenerację na przykład jednostek u ogrów, jest to troszkę wolne. Jeśli posiadamy bohaterów, możemy tam trochę podnieść te statystyki, ewentualnie w technologii odblokowywać. No są to jednak piesze potwory, jakby nie patrzeć, są jakby mało liczebne te jednostki. Ale osobiście, jeśli chodzi o ogry, mi się nimi dobrze grało. Na pewno jeśli chodzi, czy byśmy wybrali, nie wiem, Tłuściocha czy Skraga, Tłuścioch ma na pewno zdecydowanie lepiej z kasą, z jednostkami, z położeniem. Jest bardziej otoczony, nie posiada na przykład krasnoludów blisko siebie za bardzo. Więc tutaj mam takie mieszane uczucia. Osobiście dałbym ich do A-tieru z prostego względu. Jeśli chodzi o czarodziei, w większości są to czarodzieje ognia, więc dosyć mocne jednostki. Bardzo szybko możemy jakby z kasą sobie podskoczyć, a z rozwojem możemy nawet w miarę szybko chyba ludożerców, jak dobrze pamiętam, oni się nazywali, a nie, przepraszam, żelaznobrzuszystwo jakoś tak. To są dosyć mocne jednostki, bo posiadałem dosyć sporo pancerza, dosyć sporo siły ataku. Jeśli chodzi potem o jednostki, o rozwinięcie na przykład obozów, no to mamy naprawdę mocne armie, które mogą sobie bez problemu wszędzie rozwalać. Tym bardziej jeśli chodzi o na przykład zasadę zleceń. Oni posiadają coś takiego, że musimy zrobić na przykład dane zlecenie, możemy sobie wybrać, że nie wiem, Grimgor chce, żebyśmy pokonali na przykład Kata i nie wiem, jakieś dane miasto i możemy otrzymać za to na przykład 150-200 tysięcy. Więc jeśli chodzi o rozwój, o kasę, więc wydaje mi się, że tutaj bardzo wysoko oni stoją. Do S-tieru na przykład wydaje mi się, że nie zasługują, ale na pewno nie będą na zasadzie, że będą na poziomie chociażby Imperium, które i tak mimo wszystko mogą sobie spokojnie rozwalić. Więc wydaje mi się, że ogry będą na pewno zdecydowanie na A-tierze. Tym bardziej, że jeśli chodzi o żywność na późniejszym etapie gry, ta żywność dosyć dobrze nam idzie, szybko się regeneruje, jeśli zrobimy w dobrych miejscach obozy. Wtedy oni też nie tracą tej żywności. Więc zdecydowanie dałbym ich do A, ale do S no niestety jeszcze trochę im brakuje. Więc tyle o ograch. Dobrze, teraz musimy porozmawiać trochę o Króla Grobowców. Szczerze powiedziawszy, bałem się trochę tej frakcji, bo szczerze nie mam pojęcia, gdzie ich za bardzo wrzucić. Jeśli chodzi o jednostki, no waham się między tak naprawdę A tier a B tier. Kurde, powiem wam, że te jednostki są bardzo słabe na początku, można ich bardzo szybko rozwalić, nie potrzeba naprawdę jakichś potężnych armii. Jeśli chodzi o rozwój, no jeśli mamy dopiero uszapy, jakieś takie mocniejsze rydwany, możemy coś tam więcej pokombinować. Ale ja bym ich chyba dał na A tier. Z tego względu, że chociażby na pewno limit armii gdzieś tam ogranicza, bo możemy mieć na Nagaszu dwie armie od razu, potem dopiero chyba po 10-15 turach możemy mieć kolejną armię, ale jeśli szybko zaczniemy rozwijać na przykład te główne budowle, główne jakby fortece, skraca nam to czas badań, więc wtedy te armie są dosyć potężne. Na pewno na plus idzie to, że utrzymanie tych armii jest zerowe. Jeśli chodzi o jednostki, no nie są one wybitnie mocne, tak jak mówiłem na początku, ale w późniejszym etapie no możemy po prostu mieć dużo tych armii, możemy je w miarę szybko rekrutować, bardzo szybko globalnie możemy rekrutować te jednostki i wydaje mi się, że dosyć spoko, to jest duży tam pewna zaleta, więc dam ich po prostu do A tieru, bo na B tieru mi trochę po prostu szkoda, żeby ich tam dawać. No po prostu tak ich zostawimy, wydaje mi się. No i teraz wampiry. Jeśli chodzi o wampiry, no tutaj mam tak naprawdę zagwozdkę, ale wydaje mi się, że wrzuciłbym ich albo do S, albo A tieru. Z
prostego względu. Jeśli chodzi o kasę, bardzo dobrze sobie z tym radzą. Jeśli chodzi o przeciwników, no dookoła w sumie każdej tej jakby frakcji nie ma jakichś takich ogromnych, mocnych przeciwników. Ja osobiście Sylwanie dam, raczej no po prostu wampiry, może nie Sylwanie, pomyliło mi się przez logo. Dam ich do S-tieru. Z prostego względu, oni mają dosyć mocne te jednostki, mocnych bohaterów. No na pewno na plus jest to, że bardzo szybko mogą się rozwijać, bardzo szybko możemy grobową straż chociażby rozwijać, tak samo konnych jeźdźców, też dosyć mocne te armie, możemy też ożywiać te armie, co jest dużym na pewno plusem, jeśli chodzi o tą frakcję. Jako taką oni nie mają dużych problemów jako frakcja. W większości nie dość, że walce sobie radzą, z rozwojem sobie radzą, bohaterów mają co najmniej średniej albo wyższej klasy, więc też to na pewno działa na ich plus. Więc do nich osobiście nie mam co się przyczepić, że są na przykład jacyś słabi, więc zdecydowanie dam ich po prostu na S tier. Pamiętajcie, że to też jest moje zdanie osobiście. Ja nie patrzyłem na przykład na jakieś inne rankingi i gdzieś się tym wzorowałem. To jest bardziej z mojego doświadczenia, jak gdzieś grałem tą frakcją, czy sprawiała mi trudność. Na takiej po prostu zasadzie to działa. Więc zostawmy już wampiry w spokoju. Niech sobie tam żyją. Ach, ta Bretonia wam powiem. Bretonia to jest bardzo ciekawa frakcja. Nie powiem może, że ona jest jakaś taka najprostsza do ogarnięcia, ale jeśli chodzi o ich kawalerię, no są mega potężną frakcją. Początek, tak jak mówię, nie jest może łatwy, bo jeśli popełnimy gdzieś szybko jakieś błędy, no możemy bardzo słono za to zapłacić, ale Bretonia też na przykład posiada bardzo mocne garnizony w stolicach. Są naprawdę mocne. Jeśli chodzi o piechotę, mają takiej jakby średniej jakości. Działają oni bardzo na kawalerii. Jeśli dognamy jakby do tego już etapu gry, gdzie mamy w większości takie mocne armie kawalerii, to one potrafią solo rozwalić jedną, dwie armie. Na przykład w większości tam, gdzie walczymy, czy to są wampiry, czy to są orkowie, bardzo łatwo sobie z nimi radzą. Jeśli chodzi o jakieś frakcje, z którymi gdzieś mają większe problemy, to może bym powiedział, że bardziej jakieś jaszczurki, może coś tego typu. Więc osobiście dałbym ich do B tieru z ciężkim żalem serca. Do A tieru wydaje mi się, że nie zasługują przez wzgląd chociażby na początek. Z tego względu, że też musimy osiągnąć jakiś tam poziom, żeby na przykład jednostki kawalerii były tańsze. Jako na początek frakcja na niższych poziomach trudności wydaje mi się, że fajnie można się nimi pobawić, można się nauczyć grania też kawalerią i strategii kawalerii. Mają też jakby nie patrzeć jakiś w miarę taki średni rozwój, jeśli chodzi o miasto. Nie są może jakoś taką bardzo słabą tą frakcją, ale też nie są najmocniejszą frakcją. Wydaje mi się, że do B tieru możemy ich spokojnie wrzucić, gdzie Imperium i Demony Chaosu, tam Legiony Chaosu. No niestety dla mnie też jest ważne, jaki jest początek tej gry. Jeśli on jest faktycznie trudny, ciężki, na wysokich poziomach trudności, no to też bez sensu ich jakby wrzucać na wyższy tier. Więc na takiej zasadzie ich zostawimy. Można się gdzieś z tym nie zgodzić, niektórzy pewnie by ich nawet zrzucili niżej, ale wydaje mi się, że aż do cenie zasługują jeszcze. Jak na razie tutaj jest wyrównane, jest 3-3-3. Zobaczymy, jak to się potoczy dalej. Jeśli chodzi o mroczne elfy, tutaj jest dosyć ciężki temat z prostego względu. Każdy mroczny elf zaczyna w takim średnim położeniu. Ma bardzo mocnych wrogów dookoła, więc tutaj na przykład jest bardzo ciężko ich określić. Jeśli chodzi o ich rozwój, no na pewno mają bardzo mocne potwory, meduzy czy tam hydry są mega mocnymi potworami, tylko żeby odblokować hydry musimy niestety trochę poczekać. No meduzy teraz są naprawdę na topie i są mega potężnymi jednostkami, mogą zniszczyć wiele jednostek, więc tutaj wydaje mi się, że dałbym ich ogólnie między A a B. Do C wydaje mi się, że nie. Dajmy ich po prostu do B. No, szkoda mi ich trochę dać do C ze względu na późniejszy etap rozwoju. No, bardzo dobrze stoją z kasą, bardzo mocnych mają faktycznie te potwory i bardzo mocnych mają bohaterów. Początek może się potoczyć różnie, bo mają bardzo mocnych wrogów dookoła. Bo jeśli gralibyśmy takim malekitem, no to mamy tam krasnoludy leśne, znaczy elfy wysokiego rodu. Leśne elfy też tam przeważnie się do nich gdzieś wbijają, u góry jest na przykład Walkia. Jeśli chodzi o tego mackowatego, no gdzie jest w Kataju, no tam też bardzo ma ciężko, bo Kataj jest dosyć mocny. Więc to też zależy na zasadzie, na jakim poziomie trudności gramy, ale wydaje mi się, że no niestety mroczne elfy nie zasługują na poziom wyżej.
Z prostego względu mają po prostu bardzo ciężko się rozwinąć, bo mocnych wrogów mają dookoła i na wysokich poziomach trudności jest to trochę inna gra niż na przykład na jakichś, nie wiem, normalnych bitwy, ile na przykład kampania. Więc wydaje mi się, że damy ich niestety do B. Jeśli chodzi o wielkich kataj, tutaj bezkonkurencyjnie wrzucę ich po prostu do S. Z prostego względu. Bardzo dobrze sobie radzą z kasą, posiadają karawany, co też jest dużą zaletą. Jeśli chodzi o handel, no dużo zyskują na całym handlu. Jednostki już nawet od najniższych gdzieś tam poziomów są mega mocne, jak halabardziści, miecznicy, kusznicy, no naprawdę mają mocne jednostki. W późniejszym etapie gry są coraz mocniejsze. Artylerię mają jedną z też najbardziej potężnych artylerii w grze, która jest dosyć tania w utrzymaniu. Więc no zdecydowanie Wielki Kataj zasługuje naprawdę na S. Jedynie co, to trzeba właśnie utrzymać tą równowagę między siłami właśnie. I wydaje mi się, że to tyle. No, Kataju tutaj nie ma co dużo mówić, no są po prostu potężni. Teraz są w miarę też na topie, bo otrzymali też nowego potwora. No i samo jakby granie tym Katajem wydaje mi się, że nie jest trudne, bo możemy nawet większość bitew toczyć na automacie, nawet na wyższych poziomach trudności, bo te jednostki są po prostu w miarę mocne, a są tanie i bardzo łatwo można je jakby zwerbować, więc jeśli chodzi o rozwój, oni bardzo szybko rozwijają się. I tak samo, tak jak mówiłem, nie mają problemu z kasą, więc możemy zaraz nawet rekrutować 2-3 armie i po prostu wszystko chodzić i podbijać. Więc na pewno zdecydowanie zasługują na S. Oj, ten Korn. Nie no, zdecydowanie. Jeśli chodzi o Korna, to pomyślałem trochę też o nim. Korna dałbym zdecydowanie do A. Chciałbym go dać do S, ale no niestety gra nim też nie jest zawsze prosta, bo wszystko mega zależy od scenariusza, bo grałem nim chyba 3-4 razy i różnie się ten scenariusz potoczył. No na pewno jest dosyć mocnym bohaterem, to mu trzeba przyznać. Jeśli chodzi o jednostki tych wojowników Korna, no mega mocne są te jednostki już na samym początku. Na pewno są dosyć drogie w werbunku, więc no tutaj jest dosyć ciężko. Ale jeśli chociażby chodzi o utrzymanie, o plądrowanie, no z samego plądrowania może bardzo dużo armii utrzymać sam jeden bohater Korna, a już nie mówiąc nic o samym na przykład Kornie, który też dosyć dobrze plądruje, ma bardzo dużo bonusów do plądrowania. Walczy też, no za bardzo jakby nie patrzeć, nie ma strzelców, ale posiada na przykład mega mocne potwory, które rozwalają wszystko na swojej drodze, mega mocna specjalna kawaleria jest kornowa, więc no wydaje mi się, że zdecydowanie A. No niestety na S wydaje mi się, że troszkę tutaj jeszcze brakuje, bo jednak trzeba troszkę potrafić nim grać, bo jeśli zrobimy gdzieś na początku złe ruchy, gdzieś tam sobie strzelimy w kolano z kasą, no to będzie ciężko się pozbierać, więc wydaje mi się, że zdecydowanie na A on zasługuje. Dodatkowo, jeśli podobają Ci się moje filmiki, mój ranking, to możesz zasubskrybować mój kanał. Jest to dla mnie bardzo ważne, żeby coraz więcej subskrypcji otrzymywać, tym bardziej w Total Wara, gdzie ta seria będzie mega rozwijana. I dzięki w ogóle za oglądanie i zapraszam dalej do oglądania, więc teraz omówimy sobie na przykład Norską. Dużo osób w ogóle nienawidzi tej frakcji, nie wiem czemu. No może jest bardzo ciężka, no musimy tutaj działać na zasadzie portów. Na samych portach oni w większości zarabiają, a tak no nie zarabiają za bardzo nic. Więc tutaj jest bardzo ciężki ten rozwój budynków. Jeśli chodzi o jednostki, no na początku są mega słabe, bo tutaj gdzieś opieramy się na tych grasantach faktycznie. Potem gdzieś możemy jakichś tych berserkerów sobie zwerbować. Potem takich już grasantów z wielką bronią, takich mocniejszych. Wydaje mi się, że dałbym ich do B. Trochę szkoda by ich było wrzucać do C. Choć z drugiej strony, no początek jest naprawdę ciężki. Choć grało mi się Norską w miarę dobrze, ale wrzucę ich ze względu, że są naprawdę słabi na początku. To ich niestety bardzo ubija. Jeśli gdzieś nie pójdziemy ścieżką, gdzie jest bardzo dużo tych portów, no to tak naprawdę możemy mieć bardzo ciężko w tej grze. W najwyższych poziomach trudności każdy z nim prawie toczy wojnę, więc nawet tutaj Horda Dekandencji, czy jak to tam się nazywało, ten książę Sigvald chyba, a od razu też w miarę go atakował, więc tutaj atakował Kamienny Troll, tutaj atakował Sigvald, więc ta walka była bardzo ciężka. Więc osobiście dałbym ich do C ze względu, że na początku mają bardzo, bardzo ciężko i trzeba naprawdę podejmować trudne decyzje. W późniejszym etapie idzie mu dobrze, no nie można tutaj gdzieś zarzucić, ale jeśli chodzi też o jednostki, no żeby rozwinąć takie naprawdę dobre jednostki, to potrzebuje czasu, potrzebuje pieniędzy. No a tych pieniędzy różnie tam bywa.
Więc zdecydowanie, no niestety dam ich do C. Ktoś pierwszy musiał tam w końcu trafić. Więc przejdziemy za chwilę do następnej frakcji. No i są nasi ulubieni skaweny, szczureczki. Jeśli chodzi o skawenów, na pewno do C ich nie wrzucę, bo nie są aż tak słabi. Tak naprawdę zastanawiam się nawet nad A, z prostego względu. A jest dosyć dobrym tierem dla nich, bo mają na przykład zasadzki, które bardzo dobrze im wychodzą, mają kulomiotów, spacz miotaczy, mają nawet jakieś tam te koła zagłady, które też mogą namieszać. Czarodziejów mają też takiej średniej jakości, ale też nie są jakieś gdzieś tam najgorsze. Z kawenami bardzo ciężko na początek może zagrać, bo też musimy zwracać uwagę na tą żywność, musimy gdzieś tego utrzymywać, ale dzięki na przykład tej żywności możemy bardzo szybko rozwinąć stolicę na wyższy poziom i możemy od razu sobie budować lepsze budynki, możemy robić tak naprawdę te podziemne miasta, możemy też skakać przez skały, no możliwości mają oni naprawdę sporo. Jeśli chodzi o werbowanie armii, mogą bardzo dużo tych jednostek od razu werbować, więc tutaj jest bardzo dużo plusów dla skawenów, minusów jest na pewno mniej. No minusem na pewno będzie to, że jeśli chodzi o jednostki początkowe, jakby kupowanie tych jednostek, no jest to po prostu taka największa hołota, więc tutaj musimy iść w stronę bardziej, że im więcej bohaterów, a potem dopiero jakichś mocnych jednostek strzelających, a potem dopiero możemy coś tam działać na większą skalę. Ale wydaje mi się, że do A ogólnie też zasługują. Do B na pewno nie zasługują, bo wydaje mi się, że B to trochę za słabe by było dla skawenów, więc zdecydowanie damy ich po prostu na A. Na S może jeszcze trochę za słabo, ze względu może tej armii na początkowej, gdzie no możemy rekrutować w sumie taką trochę hołotę, więc no niestety do S nie zasługują. Tak mi się chociażby wydaje. No to teraz przyszedł czas na Tenesza, czy tam Zincha, zależy jak się to tam wymawia, bo już słyszałem różne nazwy dla niego. Jeśli chodzi o niego, ja mam trochę mieszane uczucia, bo na C na przykład osobiście bym go nie dał, bo chociażby czarodziej jest bardzo mocny, jednostki można w miarę szybko już zrobić, na przykład tych wojowników teneszowych, jakby tych chaosu. One są mega mocne i da się tam dosyć fajnie ograć. Wydaje mi się, że ja bym go dał ogólnie do A-tieru, ze względu tego, że możemy po pierwsze jeszcze bawić się tymi splątanymi ścieżkami, możemy sobie gdzieś tam wojnę wywołać, możemy śledzić armię, możemy mega dobrze polować na te jednostki, bardzo dobrze działa tutaj zasadzka. Może początkowe jednostki naprawdę nie są wysokich lotów, ale da się bardzo szybko rozbudować jakby tą frakcję, bardzo szybko można podbić ten swój tam kontynent, który gdzieś tam posiadamy, jeśli nim gramy. Jeśli chodzi o odmieńca, no tutaj troszkę więcej jest roboty. Osobiście nim za specjalnie nie grałem, ale wydaje mi się, że tam może być trochę grubo, bo jednak bardzo dużo przeciwników dookoła zaczynamy gdzieś tam na tym środku. Dałem go ze względu na te, a ze względu chociażby na te ścieżki, na te jednostki, na bohatera. Naprawdę bohaterów mają mega mocnych, jednych chyba z najmocniejszych na daną chwilę, na przykład tych bohaterów, co możemy do głównego lorda zrekrutować. Więc no zdecydowanie zasługuje on na S, a czy na A. Na S wydaje mi się, że może jeszcze nie. Ja w S chcę dawać naprawdę jakby takie frakcje, które są mega potężne, mega dobrze mi się nimi grało już od samego początku, bo można mega gdzieś tam zaszarżować. Więc no ten nasz Zinch, no niestety zostajesz na A. A teraz jest ciekawa frakcja, Wojownicy Chaosu. Mi się osobiście nimi mega dobrze grało, na przykład taką Walkią, Archaonem też mi się dobrze grało. Jeśli chodzi o frakcje, ja bym ich zdecydowanie dał do A. Do S może nie, bo no tutaj jest rozwijanie tej bandy, nie zawsze to gdzieś ta armia przetrwa do tej rozwinięcia bandy, ale jeśli chodzi ogólnie o nich, mają dosyć fajną taką strukturę grania. Jeśli chodzi o rekrutację armii, nie możemy tam rekrutować nie wiadomo jakiej armii od razu, ale chociażby takie 2-3 armie mocne w miarę powiedzmy na takim początku można spokojnie tam ogarnąć. Jeśli chodzi o plądrowanie, no tutaj nie ma żadnego problemu, są to frakcje takie, które spokojnie dookoła mają takich, z których możemy spokojnie splądrować, mają mocne te jednostki, działają gdzieś jednak bardzo sporo na potworach, na właśnie dobrej kawalerii, bardzo dobrej piechocie. No wydaje mi się, że oni się sobie po prostu zawsze dobrze radzą. Ciężko by było sobie nimi gdzieś tam nie poradzić. Tym bardziej, że czarne fortece, które oni gdzieś tam mają, czy tam mroczne fortece, nie pamiętam jak dokładnie tam się gdzieś zwało, są bardzo mocne. Posiadają też tych wasali, na przykład jeśli gramy walkę, możemy zwasalować, nie wiem, mroczne elfy, które są mocne, no bo jeśli gdzieś tam wasalujemy na przykład norską, no to wiadomo, że te jednostki na początku są bardzo daremne, dopiero w późniejszym etapie gry coś tam więcej robią, ale też za specjalnie wiele nie robią, więc wydaje mi się, że na A zasługują. Jest to bardzo taka kontrowersyjna jakby frakcja,
Z tego względu, że dużo ludzi jakby nie przepada tym grać. Ja osobiście miałem mega frajdę grając z nimi. Grałem nim chyba 2-3 razy, więc grało mi się naprawdę dobrze. Więc ja ich osobiście daję do A. A teraz na Krasnoludy Chaosu przyszedł czas, że ostatnia jakby frakcja to dana jakby w update'cie ostatnich jakby. Więc jeśli chodzi o wojownik, znaczy o Krasnoludy Chaosu, to jest dosyć dobra frakcja. Może na początku może zrazić tymi goblinami na początku, że nie możemy za dużo rekrutować tych krasnoludów chaosu, ale jeśli chodzi o późniejszy etap gry, no mega dobrze sobie radzą, więc ja osobiście dam ich do A. Nie dam ich do S ze względu, że na początku mają naprawdę słabsze te armie, ale dużym plusem na pewno jest to, że możemy dać ich do A z tego względu, że po pierwsze karawany mega mocne i bardzo zyskowne. Dodatkowo z karawan możemy przy walce jeszcze dostawać dużo kasy, dużo jakichś niewolników. Szybkie budowanie poprzez niewolników, co jest też fajną jakby inicjatywą, że ta frakcja jest bardzo rozbudowana, bo musimy zbierać na przykład surowce, uzbrojenie. Jeśli chodzi o artylerię, no jedną chyba z najmocniejszych w grze posiadają, bo te działa raczej moździerze od nich, co mają. No mają taki szeroki obszar, że jest to po prostu dramat, co się dzieje na polu bitwy. Może nie są tanie w rekrutacji, ale poprzez na przykład zdobywanie tych niewolników, coś na zasadzie, co ma, nie wiem, na przykład mroczne elfy, możemy sobie, nie wiem, polepszać kontrolę, możemy też sobie konklawy tworzyć, właśnie konfederacje jakby przejmować, mają bardzo dużo drzewka technologiczne, mają wieżę Zachar, której też mogą otrzymywać sporo bonusów, więc zdecydowanie wydaje mi się, że to zasługuje na A. Moi drodzy, za to następne krasnoludki w kolejce, tylko teraz nie chaosu, tylko zwykłe. Jeśli zwykłe krasnoludki chodzi, ja osobiście nie jestem mega zwolennikiem krasnoludów, niezbyt dobrze mi się nimi grało. No po prostu za nimi gdzieś tam nie przepadam. Tylko musimy patrzeć gdzieś tam obiektywnie, musimy patrzeć w ogóle na wszystkie gdzieś ich plusy i minusy. No plusem na pewno krasnoludów jest kasa, tak? No krasnoludy zawsze były bogate, bogactwo i w ogóle wszystko. Więc jeśli chodzi o bogactwo, dosyć dobrze sobie radzą. Jednostki początkowe mają też bardzo mocne, chociażby ze względu na pancerz kuszników z podwójną bronią, z wielką bronią, jak nam zwał się. No jedynie co, jeśli chodzi o regenerację armii, jest bardzo wolno. Rozbudowanie też większych, lepszych jednostek jest troszkę wolne u nich, jeśli chodzi o samorozwój. Co bym mógł jeszcze powiedzieć o krasnoludach? No na pewno bohaterowie bardzo dobrzy, runy też bardzo dobre. No damy ich po prostu do A tieru. Z tego względu, że faktycznie nie są oni najgorsi, są dosyć mocną tą frakcją. No, staram się gdzieś patrzeć jednak faktycznie pozytywnie, jeśli chodzi o te krasnoludy. Mają dużo fajnych budynków, które dają dużo jakby zalet, mają po prostu. No i sami bohaterowie, no za bohaterów jakbym po prostu wrzucił krasnoludy do B, to byłoby mi po prostu przykro, bo mają bardzo tych wytrzymałych bohaterów, możemy sobie tam run dużo narzucić. No jest naprawdę bardzo bogata ścieżka od nich, tym bardziej, że jeśli odblokujemy sobie na przykład żyrokoptery, odblokujemy sobie organki, mega mocno na przykład artylerię, no to te jednostki są mega potężne, więc oni zasługują na A. Na S może bym ich nie dał, kurde, no ze względu może ten rozwój gdzieś tam nie boli od nich, że jest troszkę wolniejszy. No, więc zostawmy ich po prostu na A, na spokojnie na A. Jeśli chodzi o orków, tutaj mam akurat ikonę Grimgora, ale to nie ma znaczenia. Orków dam ogólnie do S. Z wielu powodów. Po pierwsze, bardzo prosta frakcja, którą mega polecam na początek. Jest to jedna z najprostszych frakcji. Nie są naprawdę trudni do ogarnięcia. Jeśli chodzi o jednostki, no tutaj możemy tak naprawdę grać na 4 jednostkach i spokojnie sobie przejdziemy całą grę, nawet walcząc w większości nawet na automacie, więc no gra nim jest bardzo prosta. Niektórzy mówią, że gra się w Total Warhammera 3 ogólnie opiera mega na strzelcach. No gdzieś się z tym wygodzę, że strzelcami można dużo gdzieś tam wygrać, wynegocjować, ale też są takie rzeczy, które na przykład możemy gdzieś uniknąć, tak? Jeśli pojedziemy na przykład piechotą, schowamy piechotę w lesie, będziemy mieć jakąś kawalerię, to ci strzelcy tak naprawdę automatycznie są już do niczego, tak? Chyba że to są jacyś strzelcy mieszani, to mają bardzo dobrze w walce wręcz i tak samo w strzelaniu, ale to też się nie zawsze gdzieś tam trafia. Jeśli chodzi o ich jednostki, no na przykład czarni orkowie, mega potężna, jedna z chyba z najmocniejszych gdzieś tam jednostek piechoty. Potwory monolity, bardzo ociężałe, ale bardzo wytrzymałe, bo mają chyba 15-16 tysięcy też życia.
Jeśli chodzi o rekrutowanie armii, jest bardzo szybkie, bo ma chyba 4 czy 5 slotów od razu do rekrutacji, więc rekrutowanie armii u nich jest bardzo szybkie, bardzo w miarę tanie. Jeśli chodzi o rozwój miasta, jest szybkie. Wydaje mi się, że jest bardzo szybkie, więc no tutaj orkowie na pewno na duży na plus. Dodatkowo jeszcze samo ła, które dodaje nam dodatkową armię jakby do każdej armii. O, też jest mega przewagą, bo jeśli zrobimy takie łam i mamy 4-5 armii, no to automatycznie mamy jakby 10 armii. To jest naprawdę mocne. Więc zdecydowanie dam ich do A, znaczy do S i od razu też polecam dla osób początkujących, żeby sobie nimi zagrać na początek, bo to jest bardzo fajna, łatwa frakcja, a może wiele nas też nauczyć dodatkowo. No to moi drodzy, czas na Kislev. Tutaj miałem trochę zagwozdkę, bo zastanawiałem się między S a A. Z wielu względów, jeśli chodzi o jednostki, już na drugim poziomie budynków mają bardzo mocne te jednostki, które bez problemu sobie poradzą z większością armii. Dodatkowo same na przykład te bonusy, które możemy gdzieś tam otrzymywać przez popleczników też jest spoko. Mi się nie zdarzyło, żeby chaos mnie na przykład zaatakował, jeśli gramy gdzieś tam carycą. Carycą naprawdę mega dobrze się gra. Ja ich dam ogólnie do S tieru, tym bardziej, że teraz po update'cie otrzymali mega potężnego, legendarnego bohatera, którego możemy normalnie zwerbować do armii. To jest już duży plus. Dostali też piechotę, która jest dosyć mocna, jak na początkową piechotę, która jest bardzo tania w utrzymaniu. Więc moim zdaniem oni mają bardzo dużo plusów. Posiadają też również dobrą kawalerię, posiadają właśnie też niedźwiedzie polarne, które są mega mocne. Posiadają też artylerię właśnie taką, która jest dosyć mocna, bym powiedział. Bardzo dużo bonusów do niej można też otrzymać. Więc tutaj o nich dużo nie będę mówił. Jeśli chodzi o kasę, mają kilka unikatowych miast, z których można wyciągnąć tyle pieniędzy, że utrzymamy sporo armii. Grałem osobiście carycą 3 razy, jak dobrze pamiętam. Grało mi się nią mega dobrze. Chyba w 80 turze miałem już 100 do 120 miast podbitych, więc bardzo dużo. Więc jeśli chodzi ogólnie o Kislev, to zdecydowanie też polecam, żeby sobie tym zagrać nawet na początek, jeśli gramy na słabszym poziomie trudności, bez problemu sobie gdzieś tam poradzimy, a jest to bardzo ciekawa frakcja, którą mega dobrze wspominam, więc też Wam od razu polecam. Jeśli też Ci się podobają moje filmiki, podoba Ci się ten ranking, zostaw u mnie subskrypcję, zobaczysz coraz więcej materiałów z Total Wara, bo też będę chciał robić parę różnych jeszcze dodatkowych jakby serii z Total Wara, więc zapraszam jeszcze dalej do oglądania i do subskrybowania kanału, a o Kislewie to tyle. Każdy wydaje mi się, że czekał teraz po prostu na te nurgle. Nurgle to jest normalnie temat tabu. Jeśli chodzi o nurgle, nie wrzucę ich na pewno do C, bo na C oni naprawdę nie zasługują. Jeśli chodzi o B, tutaj bym się też mega zastanawiał nad tym. Ale no niestety wydaje mi się, że wrzucę ich jednak do tego B. Kurde, myślę jeszcze nad tym A. No ze względu na to, że jednak jednostki, jeśli chodzi o te cykle, no tutaj coś trzeba faktycznie poczekać na tą armię. Ale ku waszemu zaskoczeniu wydaje mi się, że wrzucę ich losujemy do A. Dlaczego do A? Co tu jest? Co ten gościu w ogóle brał, że wrzucił ich do A? No brał to, że nimi grał po prostu. Grałem nimi 3 razy, więc dosyć sporo tego doświadczenia gdzieś tam nimi posiadam. No na pewno nie polecam osobom na początek tej frakcji. To zdecydowanie nie. Jest to na pewno ciekawa frakcja, bo posiada opcję zaraz, posiada opcję właśnie rekrutowania od razu jednostek, tylko że one nie posiadają pełnego życia. Są to dobra frakcja, naprawdę, jest bardzo ciekawa frakcja. Trochę olana przez jakby twórców Total Wara. Nie dostają jakby żadnych buffów, żadnych, żeby trochę wygodniej się nimi grało, trochę łatwiej na początku. Początek mają naprawdę tragiczny, ale bardzo szybko się rozwijają potem do przodu. Ja osobiście jak nimi grałem, bardzo szybko się rozwijałem do przodu, potem robiłem takie armie, których faktycznie nie dało się zatrzymać. Mają mega potężnych bohaterów, mega mocne czary, więc chociażby za samych bohaterów, za czary i za armię, jaką potem możemy szybko zrekrutować, powinni dostać po prostu miejsce w A. Nie wrzucę ich do Imperium, bo jeśli byśmy walczyli takimi nurglami na Imperium, to Imperium po prostu nie ma szans w początkowej fazie gry to już w ogóle. Więc zdecydowanie wrzucę ich do A. Możecie dać znać, co też w ogóle o tym myślicie, że nurgle są w A, a nie na przykład B albo C, bo z tego co wiem, z większego gdzieś tam doświadczenia, gdzieś co poczytałem jakieś różne komentarze od was, no nurglami się gra po prostu ciężko. No i przyszedł czas na Enkari, czyli Slanesha. Tam mam akurat jednego bohatera, więc tutaj nie ma jakichś specjalnych szału. Ja ich wrzucę do C.
Z wielu prostych względów. Zaczynają na wyspie, gdzie jest mnóstwo elfów, gdzie łatwo można z nimi po prostu przegrać. Jeśli chodzi o kasę, mają bardzo ciężko na początku. Plus jest taki, że oni mają coś na zasadzie Tenesza, że posiadają wojowników Slanesha, tak jakby ci, co mają Tenesza, to są po prostu tacy wojownicy chaosu, którzy mają sporo pancerza, no, są dosyć dobrymi jednostkami. Jeśli chodzi ogólnie jeszcze o Ankari, możemy jakby kusić inne jednostki, czyli przekupywać je na własną stronę za kasę, ale nie jest to proste, bo tą frakcją, gdy gramy, nie posiadamy jakichś dużych zasobów pieniężnych, z plądrowania na początku też nie ma jakichś ogromnych pieniędzy. Spoko, że zaczynamy u elfów z tego względu, że mają na pewno bogatsze na przykład takie miasta, ale jest bardzo ciężko nimi grać na legendarnych poziomach, jest w ogóle ciężko. Więc zdecydowanie dam ich po prostu do C, bo początkowa armia, którą gdzieś tam posiadamy u niego, nie jest mega naprawdę potężna. Rozwój jest trochę wolny, tak mi się chociażby wydaje, że to po prostu trwało dosyć długo. Czary są takie pół na pół, bym powiedział. Mamy tam gdzieś ten bicz chyba Slanesha, jakieś tam mamy faktycznie te czary, ale wydaje mi się, że oni po prostu nie zasługują trochę wyżej. Początek mają strasznie kiepski, bardzo później ciężko jest nawet w późniejszym etapie gry, gdy się rozwijamy, też jest trochę ciężko to ograć, więc no niestety wylądowali tam, gdzie wylądowali, sami na to zasłużyli. Moi drodzy, zostały jeszcze dwie frakcje, Wybrzeże Wampirów i Leśne Elfy, więc teraz przejdźmy do Wybrzeża Wampirów, żeby po kolei, tak jak sobie to tam poustawiałem i względem jak odpalimy grę też jest słupkowo po kolei. Wybrzeże Wampirów, zdecydowanie B. Prostych względów. Początek nie jest ultra łatwy, żeby sobie gdzieś tam nimi grać. Ja osobiście nimi grałem, miałem mega frajdę ze względu na to, że tam mamy te działa, moździerze, jakieś różne cuda na kiju. Ale mi się osobiście tą frakcją dobrze grało, ale nie uznałbym ich za jakąś mega mocną frakcję. Można ich bardzo łatwo po prostu rozwalić. Kwestia zablokowania po prostu ich dział i automatycznie ta frakcja jest bardzo prosta do rozwalenia, bo te jednostki tych strzelców pirackich czy coś nie są tak mega potężne na początku, żeby gdzieś się dobrze bronić. Też zależy, którym gdzieś tam bohaterem sobie zaczniemy. Czy zaczniemy sobie Cylostrą, czy Natulisem sobie zaczniemy, czy Saratossą na przykład. To też ma wiele tak naprawdę do znaczenia. Ale ja osobiście dałbym ich po prostu do B, bo nie jest po prostu gra nimi dosyć prosta. Musimy bardzo dużo operować strzelcami, artylerią i gdzieś, jeśli popełnimy jakiś błąd, to automatycznie możemy się już prawie pożegnać ze scenariuszem. No na pewno na duży plus wychodzi to, że mogą rekrutować, wskrzeszać te jednostki od razu i to jest spoko naprawdę, to za to duży plus. Dlatego też oni nie wylądowali na przykład niżej, choć przy Norskiej i Slaneshu no ciężko byłoby wylądować akurat chociażby nimi. Więc moim zdaniem oni zasługują po prostu na te miejsce. Z kasą też różnie u nich bywa, więc wydaje mi się, że zdecydowanie tu zasługują. Ostatnim, czyli to są po prostu leśne elfy. Jeśli chodzi o leśne elfy, zdecydowanie wydaje mi się, że tak S-tier. Z wielu prostych względów. Bardzo szybko możemy utworzyć wiele konfederacji, nie jest to bardzo trudne do zrobienia. Mają w miarę dobre te jednostki, jeśli chodzi o start. Jedynie co mi się osobiście u nich nie podoba, to warunki długiej kampanii, że są po prostu czasochłonne, bo musimy odprawiać wiele rytuałów. To jest takie dla mnie, no jest po prostu takim przedłużeniem i trochę jest jakby nie wypał na względem innych gdzieś tam, jakby nie patrzeć z tych frakcji, a ogrywałem wszystkimi, żeby zrobić sobie śmiesznie achievementy, więc zauważyłem po prostu spore różnice między tym. Ale jeśli chodzi o bohaterów, naprawdę mają dosyć mocnych. Bardzo fajnie się nimi gra. Na początku może być ciężko nimi gdzieś tam zagrać, ale jeśli gdzieś tam obronimy ten las przed tymi pierwszymi gdzieś tam walkami, pokonamy gdzieś tam tych skawenów, którzy tam gdzieś nas będą atakować, tych orków, czasem wampiry, to mamy tak naprawdę super po prostu jeśli chodzi o start, jeśli chodzi o kasę, miałem naprawdę mnóstwo nimi pieniędzy. Nie było tutaj żadnych jakby problemów, jeśli chodzi o kasę. Więc wydaje mi się, że zdecydowanie oni zasługują na S-tier. Dajcie mi też znać w komentarzach, co o tym sądzicie, co byście chcieli jeszcze zobaczyć z Total Wara. Jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, to zasubskrybuj, bo naprawdę warto. Będzie tu dużo ciekawych rzeczy z Total Wara, więc jeśli Total War Cię interesuje, to możesz wiele ciekawych rzeczy się tutaj również dowiedzieć. I jeszcze raz dzięki za oglądanie i mam nadzieję, że Wam się to podobało. I do następnego. Hej, hej!